Cześć, witajcie wielcy miłośnicy kompaktowych domów. Nie wiem, czy śledzicie ostatnie wydarzenia, które się dzieją w sprawie naszych rządzących i Polskiego Ładu, ale mam taki krótki update, że Senat cofnął tą ustawę o domach 70 metrów z powrotem do Sejmu. No i prawdopodobnie będą dalsze jakieś prace nad tą ustawą. Natomiast my, nie czekając na wynik tych rozmów i tych prac, szykujemy się do tego, żeby jednak wprowadzić mimo wszystko do naszej oferty większe domy o powierzchni 50 i 70 metrów kwadratowych i rozpoczęliśmy już prace projektowe w tym zakresie. Także niezależnie od tego, czy ten Polski Ład wejdzie, czy też nie, to my będziemy gotowi z taką ofertą i szacuję, że koniec tego roku, początek przyszłego będziemy już mieli te większe domy. Tu jakaś nitka od pajęczyny. Będziemy mieli już w naszej ofercie, także śledźcie nas na bieżąco. No to będziecie w pierwszej kolejności wiedzieć o tym, że wprowadziliśmy do oferty większe domy. Większe domy Będą to Mezzanine Smart w wersji 50 i 70 m2. Będzie to Family Smart w wersji również 50-70, Classic Smart i Modern Smart również w tych wersjach 50 i 70 m2. I tak jak 50 m2, tutaj nie zmienią się układy w środku, po prostu te domy zostaną powiększone. Tak 70-metrowe już będą naprawdę ze troszeczkę zmienionymi układami i tam naprawdę dużo będzie przestrzeni dodatkowej. Znajdzie się nawet miejsce na spiżarnię, znajdzie się miejsce na wiatrołap, znajdzie się miejsce na więcej pokoi, więc warto być cierpliwym. Naprawdę pracujemy, zmużdżamy się teraz mocno, żeby wprowadzić to na czas do oferty. A dzisiaj chcę Wam pokazać dom Family Smart, który budowaliśmy pod Warszawą. Pokażę Wam, jakie tutaj są modyfikacje wprowadzone. Oprowadzę Was oczywiście po działce, a potem wejdziemy sobie do środka. Także zapraszam do filmu. No i po tym może troszeczkę przedługim wstępie, oto i on, nasz główny bohater dzisiejszego odcinka, czyli dom Family Smart w wersji poliftingowej z pewnymi drobnymi modyfikacjami. Piękna polska złota jesień, tutaj liście lecą z drzew. Śpiewać nie będę, ale jest taka piosenka, liście lecą z drzew. Nasz główny bohater Family Smart. No i pierwsza modyfikacja, którą tutaj można zobaczyć, to jest to, że jest zmieniona elewacja. Standardowo w Family Smarcie oczywiście wiecie, że jest ten biały tynk, natomiast tutaj inwestorka zmieniła to na elewację z drewna, ponieważ no bardzo ładnie to się wpisuje po prostu w otoczenie tej działki. Zobaczcie, jakie piękne jest otoczenie. Tutaj mamy kukurydzę, brzozy, mnóstwo lasu, tam gdzieś w oddali sąsiad, patriota, więc no, drewno jak najbardziej tutaj bardzo, bardzo pasuje i idealnie wpisuje się po prostu w tą działkę. Dom jest wykonany na słupach fundamentowych. Tego tutaj nie widać, bo widzicie, została bardzo ładnie tutaj obsypany ten dom, także nie widać tego, że on jest wykonany na słupach, ale no, musicie mi zawierzyć na słowo. Kolejna modyfikacja, którą widać od tej strony, to jest to, że to jest lustrzane odbicie. Lustrzane odbicie, czyli wejście standardowo byłoby z drugiej strony budynku, natomiast no, w tym przypadku znajduje się ono tutaj. No i jest to wersja poliftingowa. Czyli możecie zauważyć, że to okno jest już w poziomie, jest większe. Tutaj na górze mamy to okno, dwa kwadraty z trójkątem, tak obrazowo oczywiście mówiąc. Standardowy taras, właśnie tak on wygląda. Dwa punkty świetlne na zewnątrz, tutaj przy tarasie, punkt elektryczny, no i tutaj punkt również świetlny przy wejściu do domu. Kolor elewacji to jest złoty dąb. No i bardzo ładnie on się tutaj wpisuje, tak jak mówię. Ważne jest też, żeby dobierać ten wygląd zewnętrzny budynku do tego, do działki po prostu, do otoczenia, żeby to się ładnie wszystko ze sobą komponowało i naprawdę uważam, że ten dom tutaj w tym otoczeniu no po prostu nie mógł inaczej wyglądać. No jest to po prostu świetne rozwiązanie.
I tutaj widzicie również okno, także są dwa tego typu okna po dwóch stronach budynku. Czy to okno, które widzieliście na początku, jest właśnie oknem dodatkowym, które tutaj zostało dodane przez inwestorkę, a inwestorka będzie mogła po prostu obserwować całe otoczenie tej działki, bo będzie miała okna jakby z każdej strony. Kolor dachu jest to antracyt. Jak widzicie, jest również orynnowanie, bo czasami o to pytacie, gdzie są rynny, że ich nie widać, po prostu ta kolorystyka, to wszystko się po prostu ze sobą czasem zlewa, więc jakby być może na niektórych zdjęciach tych rynien nie widać, ale uwierzcie mi, te rynny oczywiście są. Tutaj na zewnątrz zamocowaliśmy kranik, żeby można było sobie podlewać ogród. No i dodatkowo taką szybkę, żeby woda, która ewentualnie będzie nam kapała na ziemię, nie zabrudziła elewacji. I tutaj tył budynku już w tej wersji poliftingowej, czyli to małe okienko jest od łazienki. Tutaj mamy tą dodatkową sypialnię i tu na górze mamy to okno, tak jak powiedziałem, trójkąt i 2 kwadraty po prostu. Ok, myślę, że to na tyle, jeżeli chodzi o obejście tego budynku. Zapraszam Was do środka i pokażę Wam pomieszczenia i układ, jak ten dom wygląda w środku. Troszeczkę otrzepiemy nogi, bo tutaj jest sporo ziemi. Pierwsza rzecz, która rzuca się w oczy w budynku na słupach, to jest inny rodzaj podłogi. Jak widzicie, tutaj są płyty drewniane na podłodze, a nie jest zrobiona standardowa wylewka. Jakby jest to wymóg technologiczny, że tak po prostu ta podłoga musi się w tych budynkach, które są na słupach, kończyć. To, co teraz tutaj widzicie i tu, gdzie przechodzę w tą stronę, to jest salon z aneksem kuchennym. Tu macie to pierwsze okno, z którego można widzieć po prostu, kto nas odwiedza. A tu jest to drugie okno, z którego widać po prostu działkę i tą przestrzeń i to, co się dzieje na działce. W tym miejscu będzie aneks kuchenny, no a tutaj będzie ta strefa, nazwijmy to, dzienna. Standardowe okna otwierane do wewnątrz, z opcją otwierania oczywiście i z opcją uchylną. To jest w standardzie oczywiście. Przechodząc dalej, to jest wersja poliftingowa, czyli już ma cofniętą tą ściankę, czyli łazienka jest pomniejszona, więc tworzy nam się wnęka na kurtki, buty, można to jakąś szafkę sobie po prostu zastosować i tą przestrzeń wykorzystać. No a to jest sama łazienka, gdzie tutaj będzie WC, 90 normalna kabina prysznicowa, pralka ładowana od góry, a w tym miejscu umywaleczka. Przechodząc dalej, tutaj mamy tą dodatkową dolną sypialnię. Ona ma ponad 8 m2. I także tutaj w zupełności wejdzie szafa. Możemy mieć tutaj szafę, a tutaj normalne dwuosobowe łóżko. Albo zastosować takie rozwiązanie jak jedna z naszych inwestorek w Borach Tucholskich, że tutaj wchodzi jedno łóżko jednoosobowe. Tutaj wchodzi drugie łóżko jednoosobowe, a szafa jest zrobiona w tym miejscu. No i tutaj również duże okno, z którego również widać jakby całą działkę i otoczenie. Także ten pokoik jest naprawdę całkiem spory. 8 m2 to jakby jest w zupełności wystarczająca przestrzeń do sypialni. Tutaj na górze nad drzwiami to jest standardowe miejsce, gdzie montujemy najczęściej właśnie rozdzielnie elektryczne. Opisy, jak widzicie, są porobione. Natomiast też takie opisy przesyłamy mailowo do inwestorów, żeby też mieli w razie czego pod ręką. Wysokość do sufitu tu jest 2,50 m. Zaraz Was zabiorę na górę i pokażę Wam, jaki jest układ pomieszczeń u góry. No i jestem na górze. Buty zostawiłem na dole, żeby nie pobrudzić po prostu tutaj podłogi. Jestem na górze. Po wejściu na górę, stojąc przodem, mam tutaj miejsce na garderobę, które ma ponad 2 m2, więc w zupełności ja sobie mogę tutaj wejść i no i jest tego miejsca tutaj naprawdę sporo. I po jednej stronie mamy
sypialnię. Ten pokoik jest większy aniżeli tamten, ale jest to klasyczny układ właśnie z naszego projektu, bez tutaj żadnych modyfikacji. Pamiętajcie, że rzuty pomieszczeń są na naszej stronie internetowej. Po wejściu w dany projekt macie galerię, możecie przeklikać zdjęcia i zawsze na końcu są po prostu rzuty, albo możecie sobie je również pobrać ze strony internetowej. Ten dom ma ponad 50 m2 powierzchni po podłogach, licząc dół plus górę. I wysokość tutaj do sufitu jest 2,80 m, także naprawdę na górze jest bardzo przestronnie i ta przestrzeń jest komfortowa po prostu. No, jest bardzo tutaj w porządku. To miejsce można w różny sposób zagospodarować. Mamy teraz taką realizację, którą będziemy rozpoczynali w listopadzie, że tutaj na przykład będzie po prostu WC, umywalka i taka dodatkowa, można powiedzieć, łazieneczka, no WC po prostu. A to jest dodatkowy pokój tutaj na dole, znaczy przepraszam, na górze oczywiście. I tutaj też w zupełności jest to taka powierzchnia, że można sobie fajnie to zaaranżować i użytkować. No i tutaj mamy te nasze okienka i tarasik. Tarasik z pergolą. Tarasik 10 m2. Kawka, herbatka jak najbardziej się tutaj będzie odbywała. A tutaj mamy otoczenie działki. Nie wiem, czy to słychać, ale naprawdę piękny śpiew ptaków, las. No jest tutaj naprawdę bardzo fajnie na tej działeczce. I tak jak mówiłem, idealnie ten dom moim zdaniem wpisuje się właśnie w otoczenie tej działki, co jest ważne z punktu widzenia takiej urbanistyki i tego, gdzie budujemy i jak budujemy. I tak wygląda góra. Podłoga na górze to deska, świerk, ona jest zaimpregnowana. Także tutaj już pozostaje takie wykończenie dla wykończeniówki typu listwy. Jak widzicie, ściany są już tutaj pomalowane, gniazdka, elektryka jest obsadzona. Także no, pozostaje tutaj już taka stricte sama wykończeniówka. Mam nadzieję, że ta krótka prezentacja domu Family Smart zbudowanego pod Warszawą na słupach fundamentowych w kolorze Złoty Dąb przypadła Wam do gustu. Wspominałem w poprzednim filmie, że mamy już 2 ostatnie miejsca na budowę jeszcze w tym roku. Te miejsca już zostały zajęte, co nas oczywiście cieszy i zachęcam Was bardzo do tego, żeby rezerwować sobie terminy już na 2022 rok. Dużo z tych terminów już jest zarezerwowanych, ale oczywiście jeszcze parę takich terminów się znajdzie, więc dla niezdecydowanych lub zastanawiających się, no zdecydowanie polecam, żeby sobie te terminy już rezerwować. Zachęcam do subskrybowania naszego kanału, będziecie wtedy ze wszystkim na bieżąco. Jeżeli macie pytania, to oczywiście zadajcie je w komentarzach. Będę starał się odpowiadać na wszystkie Wasze pytania. To wszystko z mojej strony. Trzymajcie się. Cześć! Housmart. Jesteś u siebie.